Ten słup stojący za mną utrzymuje i napina przewody najwyższych napięć. Pokażę wam, jak przyniosłem go z terenu, wymodelowałem od zera i postawiłem w zupełnie nowym miejscu, a dokładniej o tutaj. Linie 400 kV to kręgosłup naszego systemu elektroenergetycznego. Przesyłają gigantyczne ilości energii z elektrowni, takich jak Kozienice, wprost do stacji elektroenergetycznych, jak chociażby Lublin Systemowa. Dzisiaj przeniesiemy tę potężną konstrukcję na stół warsztatowy. Dostaniecie ode mnie darmowe pliki, analizę projektu i instrukcję montażu, a jeśli nie macie drukarki, zdradzę wam, jak zdobyć ten gotowy egzemplarz. Skoro o druku 3D mowa, ten projekt testuję na sprzęcie, który otrzymałem bezpośrednio od firmy Prusa. Chcę sprawdzić, jak ich drukarka poradzi sobie z tak skomplikowaną i smukłą geometrią kratownicy. Gotowe urządzenie wyciągnąłem z pudła i skonfigurowałem w kilkanaście minut. Proces był tak intuicyjny, że nawet nie musiałem otwierać instrukcji. Prusa przekazała mi drukarkę i filamenty, bo spodobał im się pomysł na inżynieryjne projekty na moim kanale. Jeśli wam też podoba się ten kierunek, dajcie znać kciukiem w górę i subskrypcją. Zanim puszczę druk, zobaczcie, jak przenieść gabaryty kilkudziesięciometrowej konstrukcji do świata cyfrowego. Najpierw oceniłem bezpieczeństwo w terenie, a potem wykonałem autonomiczny lot dronem, robiąc setki zdjęć pod różnymi kątami. Zebrany materiał trafił do oprogramowania fotogrametrycznego, które wygenerowało surowy skan 3D. Taki skan ma jednak ogromną wadę. Zobaczcie na te krawędzie. Cieniutkie profile kratownicy są poszarpane, a wygenerowanie pod nie podpór dałoby więcej odpadu niż samego słupa. Żeby uzyskać dobrą geometrię na drukarce filamentowej, zaprojektowałem cały słup od zera. Siatkę wygenerowaną w programie do fotogrametrii traktowałem wyłącznie jako wzorzec wymiarowy. Konstrukcję podzieliłem na moduły tak, aby niemal w całości drukować je płasko na stole, eliminując potrzebę stosowania podpór. Jedynym wyjątkiem jest wieżyczka słupa, która ze względu na geometrię wymaga lekkiego podparcia. Zastosowałem styl organiczny. Podczas druku całość przy ograniczonej liczbie podpór jest stabilna. Wydruk wykonałem na standardowej dyszy 0,4 mm przy domyślnych profilach na Prusa Slicerze. Wybrałem grubość warstwy 0,2 mm. Całość druku zajmuje kilka godzin. Do testów wybrałem filament PLA w kolorze Prusament Army Green. Podczas druku oświetlenie drukarki nieco przekłamuje kolor w porównaniu do tego, jak faktycznie wygląda. W rzeczywistości ten kolor kojarzy mi się z zielonymi żołnierzykami, którymi bawiłem się, jak byłem mały. Po wydrukowaniu całość złożyłem, by sprawdzić, czy model poprawnie się drukuje. Oceniłem też niedoskonałości, które należy poprawić, i braki, które należy uzupełnić, jak chociażby pojawienie się imitacji śrub w kolejnej wersji druku. Wszystkie moduły posiadają zintegrowane piny i otwory montażowe, dzięki czemu słup składa się bez użycia kleju. Największym wyzwaniem projektowym było połączenie trzonu słupa z poprzecznikiem. Konstrukcja stoi stabilnie sama z siebie, choć jeśli planujecie nią często ruszać albo rzucać, to proponuję dodać kroplę kleju cyjanoakrylowego. Uważajcie tylko, by nie odbarwił wam konstrukcji i przy okazji nie pochlapać jej, tak jak ja to zrobiłem. Słup wydrukowałem kilkukrotnie. Pierwszy duży zielony o wysokości 48 cm w skali 1:75. Dzięki niemu określiłem, jakie elementy warto poprawić i sprawdzić, jak duży słup uda mi się upchnąć na polu roboczym Core One Plus. Wydrukowałem też słup mały o wysokości około 28 cm i skali 1:109, by dowiedzieć się, jak mocno mogę zejść z wielkością słupa na dyszy 0,4 mm. Przypuszczam, że jest tutaj jeszcze pole do manewru i jak ktoś chce, może próbować zmienić dyszę i robić coś znacznie mniejszego. Ale wydrukowanych izolatorów już tam nie zamontujecie. Zrobiłem też dwa słupy o skali, która nazywa się H0, czyli podobno najczęściej spotykana w modelarstwie 1:87. Oba słupy mają identyczną skalę, ale jeden z nich jest wyższy z uwagi na dodatkowy człon montażowy, tutaj wydrukowany jako cały element. Wysokości takich słupów mogą w rzeczywistości się różnić, a wpływa na to potrzeba zachowania skrajni pionowej, czyli odstępu linii wysokiego napięcia od ziemi. Gdy linia przechodzi przykładowo przez tereny pagórkowate, stosowane są dodatkowe człony podwyższające słup. Skalę ustaliłem na podstawie faktycznej wysokości słupa, którą odczytałem na podstawie modelu opracowanego na podstawie fotogrametrii.
Ktoś może teraz powiedzieć, że to mało precyzyjne, ale zważywszy, że dane zebrałem dronem DJI Matrix 4e wyposażonym w moduł RTK i wbudowaną kamerę fotogrametryczną, to możecie mi zaufać, że pomiar był precyzyjny. Taki słup składa się ze stopy zawiasowej, która przytwierdzona jest do fundamentów. Składa się też z członów, jednego albo kilku, które zwiększają wysokość słupa. Nad członem znajdują się ramiona, podstawki, poprzeczniki i wieżyczki. Do poprzecznicy montuje się izolatory, a w tym przypadku są to izolatory ceramiczne. Jest to słup mocny typu Y25, na co wskazuje opis w wykonanej przeze mnie podstawie. Wiadomo, że sam ją wykonałem, bo u dołu ukryłem napis Fizyka od podstaw. Nazwę i serię słupu jestem w stanie potwierdzić odpowiednią dokumentacją. Natomiast szczegółowy opis, jak to działa, jak jest zbudowane, pokazywałem w moim innym filmie na kanale. Warto zerknąć. Montaż modelu zaczynamy od połączenia członu z wewnętrznymi poprzeczkami, a następnie całość umieszczamy na wydrukowanej podstawie, nazwijmy ją stopą fundamentową. Do członu przyłączamy ramiona i podstawniki. Robimy to w odpowiedniej kolejności, uważając, by nic nie wyłamać, no i dobrze spasować. Teraz składamy poprzeczną belkę słupa. Składa się ona z 4 elementów. Należy je wcisnąć i złączyć. Wszystko tutaj wchodzi oporowo, więc wymaga sporo siły, ale też uwagi, by niczego nie połamać. To celowy zabieg, by nie było trzeba tej konstrukcji kleić. Oczywiście zawsze można coś podpiłować, jeśli ktoś nie czuje się na siłach. Lepiej chyba podpiłować niż jak ma luźno latać, przynajmniej ja tak uważam. A na samą górę trafiają wieżyczki. Teraz jest najbardziej wymagający etap łączenia trzonu z górną sekcją. Jeśli chcecie mieć pancerną konstrukcję w miejscu łączenia, warto według własnej intuicji dać trochę kleju cyjanoakrylowego albo po prostu położyć jeden element na drugim lub spróbować połączyć na wcisk. Teoretycznie powinno się to udać, w praktyce bywa różnie. W tym momencie można słup odstawić na półkę lub pobawić się w robotę dla cierpliwych, wydrukować izolatory i elementy łączeniowe i spróbować połączyć to w całość. Efekt końcowy wygląda w mojej ocenie bardzo dobrze, zwłaszcza jak taki słup nie zrobimy w jednym kolorze. Biorąc pod uwagę inne projekty dostępne w sieci, uważam, że mój model, mimo że jest moim pierwszym projektem tworzonym stricte pod drukarki oparte na filamentach, prezentuje się genialnie. A teraz najważniejsze, jak zdobyć ten model? Po pierwsze, konkurs. Jeśli chcecie wygrać gotowy, wydrukowany egzemplarz do samodzielnego montażu, napiszcie w komentarzu, dlaczego taki słup powinien stanąć właśnie u Was. Wybiorę najciekawszą odpowiedź i wyślę gotowy zestaw do montażu. Szczegóły konkursu znajdziecie w opisie. Po drugie, własny druk. Jeśli macie drukarkę, darmowy plik czeka już na Was na platformie Printables od firmy Prusa. Prosiłbym tylko nie bawić się w biznesmenów i nie drukować go bez licencji dla innych za pieniążki. Po trzecie, gdyby ktoś bardzo chciał taki model, a nie ma sprzętu, to wykonam taki pojedynczy egzemplarz na indywidualne zamówienie mailowe. Ale pamiętajcie, że przy jednej drukarce to czyste rzemiosło, no i trzeba zapłacić. Fakturę wystawię. Po czwarte, patroni. Moi aktywni wspierający z odpowiedniego progu otrzymają ten słup za darmo w ramach podziękowania za rozwój kanału. Wystarczy, że dacie mi znać mailowo. Z niektórymi osobami już rozmawiałem i czekają cierpliwie w kolejce. Mam nadzieję, że w przyszłości na kanale pojawi się więcej inżynieryjnych modeli 3D do pobrania i wygrania. Raz jeszcze wielkie dzięki dla firmy Prusa za zaufanie, przekazany sprzęt i otwartą głowę na takie projekty, a wspierającym za wsparcie, a Wam wszystkim za subowanie, lajkowanie i podbijanie tych moich treści. Wersja finalna słupa została wzbogacona o drabinkę i nieco bardziej sensownie przygotowane łańcuchy izolatorów wraz z przewodami, które mają zintegrowane odstępniki. Dorzuciłem też takie zawieszenie pod mufę i nawinięte kable OPGW. W przyszłości może będę upuszczał takim słupem prąd z transformatora. Kto wie? Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!